Sony PlayStation to bez wątpienia konsola, do której wielu z nas ma ogromny sentyment. Jednak to jej powstanie jest historią ciekawszą niż zanudzanie o technikaliach samego sprzętu. Ale spokojnie, o tym też będzie. Aby zrozumieć, czym kierowało się Sony i jak doszło do powstania PlayStation, musimy cofnąć się do lat 80. W 1983 roku nastał krach rynku gier wideo, spowodowany tym, że gier wychodziło bardzo dużo, a zarazem były bardzo niskiej jakości. Gracze przestali kupować kartridże. Słynne E.T. na Atari 2600 stało się symbolem problemu. Choć co ciekawe, sprzedawał się on najlepiej ze wszystkich gier na Atari 2600. Taki oto paradoks. Z kryzysu branżę wyciągnęło Nintendo, produkując Nintendo Entertainment System i stając się potentatem rynku growego. Big N dodało do gier słynną pieczęć jakości, która w zasadzie nic nie oznaczała. Firma dawała pieczęć sama sobie, ale graczom to wystarczyło. W 1988 roku Nintendo szykowało się do nowej premiery konsoli – Super Nintendo Entertainment System. W tym czasie Sony szukało dojścia do branży gier wideo. Z kolei Nintendo poszukiwało partnera, który wykonałby dla nich czytnik do nowej konsoli, obsługujący nowoczesną na tamte czasy technologię CD-ROM. Wcześniej gry były zapisywane na kartridżach, jednak przeszkodą była ich niewielka pojemność. Z 680 MB miejsca na płycie CD Nintendo nie musiałoby się martwić o wielkość gier, a zarazem można było je wzbogacić o sekwencje wideo. Sony, widząc w tym szansę uszczknięcia kawałka tortu dla siebie, wykonało ruch i zaproponowało, że stworzą urządzenie dla Nintendo, które miało wczesną nazwę Super Disk i miało pozwalać na odpalanie gier i z CD i z kartridży. Wszystko pięknie się składało, gdyby nie to, że Nintendo stałoby się zależne od Sony, bo to oni mieli produkować sprzęt, jak i tłoczyć płyty CD. Był to dla ojców Mario duży problem. Straciliby kontrolę nad własnym dzieckiem. Problem, jaki ma ze sobą Nintendo, w sumie widać do dziś. Firma od lat kisi we własnym sosie marki, nie wypuszczając ich do innych deweloperów. Dość powiedzieć, że od lat ten stan się praktycznie nie zmienił. W 1991 roku na targach CES w Chicago Sony oficjalnie zapowiedziało sprzęt, który miał się nazywać PlayStation i miał obsługiwać wspomniane kartridże i autorski format Sony Super CD. Pamiętajmy, że w rękach Sony były też spore firmy Columbia Pictures i Sony Music, co miało przekładać się na możliwość tworzenia gier na podstawie filmów wypuszczanych przez firmę podległą. Paranoja Nintendo bardzo szybko się pogłębiała. Kropla, która przelała czarę goryczy, był fakt, że Ken Kutaragi zaprojektował chip audio dla SNES-a, który mógł być wykonany tylko przez fabrykę Sony. W zasadzie pół systemu SNES-a należałoby do Sony. Nintendo postanowiło podjąć odpowiednie kroki, aby nie dopuścić do tej sytuacji i zrobiło coś, czego pewnie do dzisiaj się wstydzi. Dzień po ogłoszeniu przez Sony współpracy z Big N nad PlayStation, Nintendo obwieściło, że pracuje nad czytnikiem CD z firmą Philips, największym rywalem Sony. Chyba rozumiecie, jak Sony musiało się poczuć i jakie były nastroje w firmie. Ludzie z Nintendo nie dość, że stanęli przed faktem, że Sony nie odpuści i pociągnie ich do odpowiedzialności w sądzie, to złamali niepisane japońskie prawo, że nie zrywa się kontraktu z krajową firmą na rzecz współpracy z firmą spoza Japonii. Co ciekawe, wszystko rozeszło się po kościach. Nintendo co prawda olało czytnik CD, ale chip audio nadal produkowało Sony. To dość dziwna sytuacja i zakulisowo myślę, że ugoda była jedynym wyjściem dla Nintendo, a Sony widocznie też nie miało takiego parcia, aby pogrążyć znaną firmę, bo mieli w tym własny interes i ewentualną furtkę do branży gier wideo. Pewnie koszty procesowania byłyby niezwykle wysokie i trwałoby to całe lata. I pewnie Sony też straciłoby wizerunkowo, co mogłoby zamknąć furtkę do branży gier wideo. Ale to tylko gdybanie. Sony jednak nie postanowiło rezygnować. W zasadzie mieli opracowany czytnik, mieli opracowaną technologię. Dodatkowo Ken Kutaragi przypomniał, jak Nintendo upokorzyło Sony przed całym światem. Ówczesny szef Sony, Norio Oga, postanowił nie zamykać projektu i dał Kutaragiemu powalczyć z własną konsolą. Prototyp nosił nazwę PSX lub PlayStation X. Zdecydowano się usunąć czytnik kartridży na rzecz jedynie płyt CD. Sony miało plan i patrzyło w przyszłość, której najwięksi giganci rynku
póki co zdawali się nie zauważać. Początkowo zastanawiano się, w którą stronę iść, jeśli chodzi o grafikę. Czy nadal wymęczone sprite'y 2D, czy w poligonalną grafikę 3D. I tutaj wchodzi na scenę druga firma, która przez parę lat będzie największą konkurencją. Sega, która paradoksalnie oddała Sony ogromną przysługę. W 1993 roku Sega wprowadza pierwszą bijatykę 3D do salonów arcade. Był to Virtua Fighter. Japońscy gracze oszaleli. Było to coś zupełnie nowego i świeżego. Ojcem gry był legendarny Yu Suzuki. Popularność automatu skierowała Sony na drogę stworzenia konsoli obsługującej grafikę trójwymiarową i będzie to jeden z najważniejszych kroków nie tylko dla korporacji, ale i dla całej branży gier wideo. Sega była firmą, która miała wieloletnie doświadczenie w branży. Produkowali konsole, mieli rozpoznawalne i lubiane marki. Wreszcie produkowali automaty coin-up, które cieszyły się niezwykłą popularnością. Z jednej strony Sony wraz z Kenem Kutaragim walczyło o deweloperów z własną konsolą, pokazując tech dema, które powodowały opad szczęki i obiecywano proste i przystępne narzędzia deweloperskie. Z drugiej Sega męczyła konsolę Mega Drive, znaną też jako Genesis, obiecując złote góry i technologię, która nigdy w końcu nie nadeszła. Sony udało zainteresować się EA i Namco, które były bardzo zainteresowane płynną grafiką 3D, jak i nośnikiem CD. Tymczasem Mega Drive okazał się sporą klapą. Próbowano jeszcze ratować się wydaniem dodatku Sega CD, czyli czytnika płyt CD, który był dodatkowym modułem do konsoli. Jednak z powodu wysokiej ceny i małej biblioteki gier, na starcie były jedynie 2 tytuły, gracze to totalnie olali. Aby nie wpaść w tarapaty finansowe, zarząd Segi zadecydował o natychmiastowym rozpoczęciu prac nad następcą, konsolą Sega Saturn. Wieści o Sony i wspaniałych tech demach docierały do Segi, jednak póki co można było jedynie wróżyć z fusów. Co ciekawe, zarząd Segi bardziej martwił się rywalizacją z konsolą Atari Jaguar niż z PlayStation. Prawdopodobnie z tego powodu, że Sony dopiero zaczynało przygodę z konsolami. Mało kto wierzył w sukces w starciu ze starymi wyjadaczami i weteranami branży. Choć jak na weteranów, Sega miała swoje problemy. Pierwszym z nich było to, że nie potrafili spojrzeć w przyszłość. Prototyp Sega Saturn nadal jedną nogą tkwił w epoce gier 2D. Tutaj ciekawe jest to, że w pewnym momencie Sony wyszło z propozycją stworzenia wspólnie konsoli. Jednak Sedze nie podobało się skupienie się wyłącznie na grafice trójwymiarowej. Nadal widzieli potencjał w grafice 2D. I tutaj krył się kolejny problem. Sega nadal wierzyła, że przeciętny gracz to nastolatek spędzający godziny w salonach gier, który później chciałby przenieść tą rozrywkę do własnego salonu. Gdy poczuli oddech Sony na plecach, Sega przerzuciła ludzi tworzących gry na automaty do tworzenia trójwymiarowych gier na Segę, a w zasadzie ich portów. Sega wyszła z założenia, że nadal graczy interesują gry automatowe w wersji domowej. Brakowało gier dłuższych, a nie ograniczających się do krótkich partyjek i sesji. Tego błędu nie popełni Sony. W tym samym czasie Core Design pracowało nad grą o pewnej pani archeolog, która miała być ekskluzywem na Saturnie. Nie wiadomo czemu zrezygnowano z tego pomysłu, a słynną Larę Croft z otwartymi ramionami przyjęło Sony, widząc w tym niemały potencjał. Jednak uczciwie trzeba przyznać, że porty automatowych produkcji od Segi były grami najwyższych lotów. Virtua Fighter, świetne wyścigi z Sega Rally, celowniczek Virtua Cop czy Daytona USA były to tytuły, z którymi należało się liczyć. W którymś momencie historii Sega zdała sobie sprawę, jak silną konkurencją będzie PlayStation, dlatego pochopnym krokiem było wcześniejsze wypuszczenie Segi Saturn na rynek amerykański. Chodziło oczywiście o to, aby zrobić to przed Sony. Cena konsoli była wysoka, $399, a przedwczesna premiera spowodowała, że na półkach brakowało sprzętu i przede wszystkim premierowych gier. Rozpoczęto również bardzo agresywną kampanię marketingową wyśmiewającą PlayStation. Historia uczy, że zdobycie przewagi na początku może oznaczać wygraną w wyścigu, choć tym razem historia potoczyła się zgoła inaczej. Legenda głosi, że zespół Sony kupił Segę Saturn przed premierą własnej konsoli. Zdjęli obudowę, zajrzeli do środka i widząc gąszcze przewodów, płytek, stwierdzili, że to nie może być tanie w produkcji. Była to prawda. Sega Saturn była bardzo droga w produkcji i do tego koszmarnie ciężka do programowania. O ile deweloperzy first party mieli wsparcie Segi, o tyle pozostali byli pozostawieni trochę na lodzie. Pochopne decyzje Segi dały czas na przygotowanie strategii przez zespół Sony. Ich występ na E3 przejdzie do historii jako najkrótsza zapowiedź konsoli ever. W
W 1995 roku na E3 na scenę wkroczył Olaf Olafsson, szef amerykańskiego oddziału Sony i przed publicznością rzucił tylko $299. Była to cena za konsolę PlayStation. Tłum oszalał, Sega wpadła w szał, było pozamiatane. Start konsoli w Stanach był ogromnym sukcesem. Sprzęt sprzedano w 100 000 kopii preorderowanych. Sony dostarczyło na premierę 17 solidnych gier. Ridge Racer, Battle Arena Toshinden, NBA Jam, Rayman to niewielka część tego, co Sony miało do zaoferowania. I choć część z nich to tytuły mające arcade'owe zapędy, to nie mogły się równać z tytułami od Segi. Z czasem Sony ogarnie temat, pokazując, jak powinno się robić gry tego typu, deklasując chociażby rynek bijatyk fenomenalnym Tekkenem. PlayStation było konsolą prostą w kodowaniu, niedroga w produkcji, posiadająca wszystko, czego ówczesny gracz mógłby sobie zażyczyć. Sercem systemu był procesor o szybkości 33 MHz. Taką częstotliwość miał też procesor graficzny, który obsługiwał funkcje 3D, m.in. cieniowanie i texture mapping. Konsola mogła wyświetlać obraz maksymalnie w 480i, choć tą rozdzielczość obsługiwało trochę ponad 30 tytułów. Konsola była wyposażona w 2 porty padów i 2 porty dla kart pamięci. Można było na niej odpalać muzykę audio, jak i filmy w formacie wideo CD po dokupieniu odpowiedniego adaptera. Wygląd PlayStation też nie był niczym nadzwyczajnym, od szary klocek z 2 okrągłymi guzikami po bokach i klapką czytnika po środku. Proste, funkcjonalne i przede wszystkim tanie. Wybrane modele konsoli miały możliwość odtwarzania płyt audio CD oraz filmów w formacie wideo CD. Gry oczywiście były na płytach kompaktowych. Ich znakiem rozpoznawczym było to, że były czarne od spodu. Był to zabieg wyłącznie estetyczny i poza nim kolor nie pełnił żadnej funkcji. Warto wspomnieć, że pierwsze gry wychodziły w pudełkach podobnych do gier na Sega Saturn w tzw. longboxach. Jednak te wersje pojawiły się tylko w USA. Taki format otrzymało około 100 tytułów. Zapewne nieraz zauważyliście na PlayStation słynne drgające poligony, coś czego w wersjach PC-towych gier nie było. Powodem był słaby procesor graficzny, przez co obiekty 3D były wyświetlane z niską precyzją. Wyobraźcie sobie, że wierzchołek poligona tudzież trójkąta może przyjąć jedynie wartość całkowitą. Gdy jego położenie wypada np. na 1,5, system zaokrągla albo do 2, albo do 1, przez co miejscami drgania tekstur były dość widoczne. Oczywiście zaprojektowano też autorski kontroler. Pierwsze wersje nie posiadały 2 gałek, a jedynie przyciski kierunkowe. W pewien sposób nawiązywały do pada od Nintendo. Przyciski funkcyjne zamiast liczb lub cyfr dostały kolorowe symbole: kółka, trójkąta, krzyżyka i kwadratu, które staną się znakiem rozpoznawczym PlayStation aż do dziś. Później zostanie wydana wersja pada zwana DualShock, który oprócz 2 analogowych gałek doda także wibracje. Co ciekawe, pad będzie używał 2 motorków, a nie jednego, jak na przykład Rumble Pack w Nintendo 64, stąd też jego nazwa. Kolejne iteracje tego właśnie pada będą się pojawiały we wszystkich następnych konsolach PlayStation aż do dziś. Oczywiście nie obyło się bez problemów. W pierwszych modelach konsol najczęściej padał laser. Pewnie niektórzy z Was pamiętają, jak kładło się konsolę do góry nogami, aby czytała płyty. Powodem było to, że laser był wykonany w całości z plastiku i podczas grania nagrzewał się, co powodowało, że laser osiadał na jednej ze stron i nie celował pionowo w nośnik. Położenie konsoli na plecach wyrównywało poziom soczewki i konsola prawidłowo czytała płytę. Problem występował szczególnie przy intensywnym użytkowaniu, czyli w sumie pewnie zawsze. Na świecie sprzedano 102,5 miliona konsol, co jak na pierwszą konsolę firmy było wynikiem fantastycznym. Nie tylko udało się pokonać Segę, sprzedając prawie 9 razy więcej sprzętu, ale i Nintendo, które po ponad roku wydało Nintendo 64. Z jednej strony biło grafiką 3D na głowę PlayStation, ale z drugiej nadal korzystano z przestarzałych kartridżów, przez co wiele gier miało powycinane cutscenki, zastępując je statycznymi obrazami. Biblioteka gier na PlayStation liczy ponad 2,5 tysiąca gier. Dużo z nich to gry ponadczasowe, dające początek popularnym seriom, np. Tekken czy Resident Evil. Obok popularnych tytułów znajdziemy gry eksperymentalne, jak np. LSD, gry muzyczne jak Pop & Music czy Dance Dance Revolution. Biblioteka gier oferowała gry dla każdego. Nieważne, czy lubiłeś grać w piłkę, czy w bijatyki, czy po prostu gry RPG. Na PlayStation było wszystko.
1996 i 1997 roku na rynku ukazała się specjalna wersja konsoli zwana NetYarose. Sony wyciągało rękę do twórców niezależnych, oferując za $750 konsolę, na której można było programować własne gry. Oczywiście nie była to pełna wersja deweloperskiego kitu, a okrojona, ale i tak oferowała niespotykane dotąd możliwości. Dziś to jedna z najbardziej poszukiwanych konsol PlayStation na świecie. Sony w kolejnych iteracjach modeli PlayStation także zmieniała część funkcji, zmieniało się menu, a także liczba wejść. W jednym z japońskich modeli pojawiła się nawet możliwość uruchamiania filmów nagranych w formacie wideo CD. 7 lipca 2000 roku Sony przedstawiło zupełnie nową wersję PlayStation zwaną PS1. Zmniejszono wymiary, usunięto serial port, jak i przycisk reset, który tutaj zastąpiono przyciskiem włącznika. Celem oczywiście było zmniejszenie kosztów produkcji i przygotowanie się na nadejście następcy. Jednak do dziś Sony nie zapomniało o swojej pierwszej konsoli. Na 20-lecie istnienia PlayStation została wypuszczona specjalna wersja konsoli PlayStation 4 w kolorach szarości pierwszego PSX-a. Również gadżety sygnowane Sony często posiadają nawiązania do klasycznego już sprzętu, jakim bez wątpienia jest PlayStation. Jeżeli spojrzymy na historię pierwszego PlayStation, widać jak ważne było dla Sony, aby zrozumieć potrzeby gracza. Sega, która tworzyła gry jak i konsole od lat, poległa poprzez skostniałe myślenie. Sony umiało dać graczom to, czego pragnęli. Niedrogą konsolę z obsługą grafiki 3D, która za sprawą akceleratorów lawinowo pojawiała się także na komputerach PC, a przede wszystkim bibliotekę fantastycznych i niezapomnianych gier. To dzięki PlayStation mogliśmy zanurzyć się w świecie Final Fantasy 7, 8, 9, przemierzyć wyspę Shadow Moses wraz z Solid Snake'iem, poznać smak strachu w Resident Evil, przemierzać kolorowe krainy w Crashu Bandicoocie, czy wreszcie stoczyć niezapomniane walki w serii Tekken. Takich tytułów PlayStation miało o wiele więcej, ale dla każdego z nas będą to inne pozycje. Nie da się ukryć, że droga do branży gier stanęła przed Sony otworem i przez kolejne lata będą wydawać setki niezapomnianych gier, a PlayStation stanie się symbolem i ikoną lat 90.